Cradle of Aviation Museum w Garden City to jedno z najciekawszych muzeów lotniczo-kosmicznych w Stanach Zjednoczonych. Choć nie jest tak duże jak Udvar-Hazy Center, opowiada historię regionu, który odegrał ważną rolę w rozwoju amerykańskiego lotnictwa. Od pionierskich konstrukcji samolotów wojskowych po program Apollo. Szczególne miejsce zajmuje tu dziedzictwo firmy Grumman, producenta modułu księżycowego Apollo Lunar Module. Jeszcze przed wejściem do muzeum wita nas pomnik Sally Ride, pierwszej Amerykanki, która poleciała w kosmos. Stało się to podczas misji STS-7 na pokładzie promu kosmicznego Challenger w dniach 18 do 24 czerwca 1983 roku. Sam pomnik został odsłonięty 17 czerwca 2022 roku, dzień przed 39. rocznicą jej historycznego lotu. Warto przypomnieć, że Sally Ride była trzecią kobietą w kosmosie, po Walentinie Tereszkowej i Swietłanie Sawickiej. Wokół pomnika znajduje się Sally Ride Circle, przestrzeń wyłożona pamiątkowymi płytami z nazwiskami osób, rodzin, firm i instytucji, które wsparły muzeum. To dobry symbol tego miejsca, historia lotnictwa i astronautyki, opowiedzianej nie tylko przez maszyny, ale także przez ludzi, którzy je projektowali, budowali, wspierali i pielęgnowali pamięć o nich. Pójdźmy więc zobaczyć, co skrywa wnętrze tego muzeum. W atrium muzeum wita nas wielki pompowany astronauta, ale nad nim nie będziemy się tu dłużej zatrzymywać. Znacznie ciekawsze obiekty znajdują się nad naszymi głowami. Pierwszy z nich to Grumman F-11A Tiger, naddźwiękowy myśliwiec pokładowy US Navy z lat 50. Nie jest to przypadkowy wybór. Grumman był jedną z najważniejszych firm lotniczych Long Island, a jego zakłady w Bethpage przez dekady budowały samoloty dla amerykańskiej marynarki wojennej. Tiger był dzieckiem epoki, w której US Navy szukała szybkich, naddźwiękowych myśliwców zdolnych do operowania z lotniskowców. Jego kariera liniowa była jednak krótka. Samolot szybko został wyparty przez bardziej udanego Vought F-8 Crusadera, ale zapisał się w historii jako maszyna używana później przez zespół pokazowy Blue Angels. Najbardziej znana anegdota związana z F-11 Tigerem dotyczy wydarzenia z 21 września 1956 roku. Podczas testowego strzelania pilot Tom Ettridge wystrzelił serię z działek kalibru 20 mm w płytkim nurkowaniu. Pociski, tracąc prędkość i opadając po zakrzywionej trajektorii, przecięły tor lotu samolotu. Tiger dogonił własną serię i został przez nią uszkodzony. Pilot musiał lądować awaryjnie. Przeżył, choć odniósł obrażenia. Tuż obok wznosi się niepozorny, ale bardzo ciekawy Sperry Messenger z 1922 roku. To pełnowymiarowa replika maszyny budowanej w Farmingdale na Long Island przez Lawrence Sperry Aircraft Company. Oryginalny Messenger był lekkim, jednomiejscowym samolotem łocznikowym dla US Army Air Service, czymś w rodzaju powietrznego posłańca, który miał przenosić meldunki szybciej niż motocykle. Jedna z najbardziej niezwykłych kart historii Messengera dotyczy prób zaczepienia samolotu do sterowca w locie. W 1924 roku Messenger wykonał udany kontakt z trapezem podczepionym do sterowca TC-3. Był to eksperyment z ideą, która później kojarzy się z koncepcją latających lotniskowców, sterowców przenoszących lub przechwytujących samoloty. Zwiedzanie pierwszej galerii zaczynam od miejsca, w którym historia lotu nie przypomina jeszcze samolotu. W The Dream of Wings Gallery widzimy kosz balonowy stylizowany na konstrukcję z XIX wieku. Symbol epoki, w której człowiek potrafi już unieść się w powietrze, ale wciąż nie potrafił naprawdę kierować lotem. Balony wykonywano wtedy z tkaniny pokrytej warstwą lakieru lub werniksu, która miała ograniczać ucieczkę gazu i chronić powłokę przed uszkodzeniem. Kosz zawieszano pod systemem lin i obręczy, które rozkładały ciężar całej konstrukcji. W przypadku balonu gazowego powłokę napełniano lżejszym od powietrza gazem, najczęściej wodorem, a balon wznosił się dzięki sile wyporu. Worki z piaskiem służyły jako balast.
Po ich zrzuceniu balon mógł wznieść się wyżej. Aby rozpocząć opadanie, wypuszczano część gazu przez zafor. W tej części muzeum można również trafić na bardzo ciekawą scenografię. Witrynę sklepu rowerowego Minola Bike Shop z datą 1896. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to nawiązanie do słynnego sklepu rowerowego braci Wright z Dayton. I rzeczywiście, sens tej ekspozycji jest podobny. Pokazuje, że narodziny lotnictwa były blisko związane z kulturą warsztatów rowerowych. To właśnie rowery uczyły konstruktorów lekkich ram, precyzyjnej mechaniki, łożysk, napędu łańcuchowego i problemu równowagi. Zanim powstały pierwsze samoloty, wielu pionierów lotnictwa było przede wszystkim mechanikami, eksperymentatorami i rzemieślnikami. O sklepie braci Wright opowiem jednak szerzej w innym odcinku. Kolejnym obiektem jest Hargrave Kite. Lawrence Hargrave był angielsko-australijskim pionierem lotnictwa. Urodził się w Anglii, ale w 1866 roku wyemigrował do Australii. W latach 90. XIX wieku prowadził eksperymenty z modelami latawców i samolotów, ponieważ interesowały go problemy lotu maszyn cięższych od powietrza. Hargrave jest najbardziej znany jako twórca latawca skrzynkowego, czyli box kite. Nie był to płaski latawiec, lecz konstrukcja przestrzenna, złożona z komór. Taki układ dawał większą stabilność i lepsze własności nośne niż wiele wcześniejszych form latawców. Ciekawa historia związana z Hargrave'em wydarzyła się 12 listopada 1894 roku w Stanwell Park w Nowej Południowej Walii. Hargrave połączył kilka swoich latawców skrzynkowych i został uniesiony na wysokość około 5 metrów. Eksperyment był krótki i zabezpieczony liną, ale miał duże znaczenie symboliczne. Pokazał, że odpowiednio zaprojektowany układ latawców może unieść człowieka. W tej galerii pojawiają się także dwa obiekty związane z Otto Lilienthalem. Lilienthal żył w latach 1848-1896. Był niemieckim inżynierem i jednym z najważniejszych pionierów lotnictwa przed braćmi Wright. Interesował się przede wszystkim lotem ptaków, zwłaszcza kształtem ich skrzydeł, i próbował przełożyć te obserwacje na konstrukcje techniczne. W latach 1891-1896 wykonał ponad 2000 lotów ślizgowych. Dzięki fotografiom z jego prób opinia publiczna po raz pierwszy mogła zobaczyć, że lot człowieka maszyną cięższą od powietrza nie jest fantazją, lecz realnym problemem inżynierskim. Lilienthal zginął po wypadku szybowcowym w sierpniu 1896 roku. Jego ostatnie loty pokazały zarówno postęp, jak i ograniczenia ówczesnych konstrukcji. Szybowce mogły już nieść człowieka, ale ich sterowanie było wciąż bardzo prymitywne. Lilienthal Kite reprezentuje wcześniejszy etap jego eksperymentów. To replika latawca związanego z jego pracami z 1874 roku. Była to konstrukcja inspirowana skrzydłem ptaka, jeden z pierwszych latawców wykorzystujących zakrzywiony profil nośny w celu uzyskania większej siły nośnej. Niżej widzimy Lilienthal Glider. To już etap lotów załogowych. Jest to replika szybowca z 1894 roku, który Lilienthal uważał za jedną z najbardziej udanych swoich konstrukcji. Szybowiec nie miał silnika i nie miał sterowania w takim sensie, w jakim znamy je z późniejszych samolotów. Pilot wisiał między skrzydłami i próbował kontrolować lot ruchem własnego ciała, czyli zmianą położenia środka ciężkości całego układu. Kolejną ważną postacią tej galerii jest Samuel Pierpont Langley, amerykański astronom, fizyk i trzeci sekretarz Smithsonian Institution. W latach 90. XIX wieku prowadził eksperymenty z dużymi modelami latającymi, które nazywał aerodromami. Słowo to pochodzi od greckich określeń oznaczających mniej więcej biegacz powietrzny, albo ten, który porusza się w powietrzu. Langley Aerodrom nr 5 to replika bezzałogowej maszyny latającej Langleya z 1896 roku. Miała układ tandemowy, 2 śmigła pchające i niewielki silnik parowy o mocy około 1 konia mechanicznego. 6 maja 1896 roku została wystrzelona z katapulty umieszczonej na jednostce pływającej na rzece Potomac i wykonała 2 udane loty
po około pół mili. Był to ważny dowód, że napędzana maszyna cięższa od powietrza może utrzymać się w powietrzu. Langley rozwiązał jednak tylko część problemu. Jego aerodrom był bezzałogowy i nie miał skutecznego systemu sterowania. Kilka lat później próba zbudowania większej, załogowej wersji zakończyła się niepowodzeniem. Kolejna część muzeum nosi nazwę Hempstead Plains, czyli równiny Hempstead. To nie jest przypadkowa nazwa geograficzna. Na początku XX wieku ten płaski, otwarty obszar w środkowej części Long Island stał się naturalnym lotniskiem dla pierwszych amerykańskich pilotów. Było tu dużo przestrzeni, niewiele przeszkód terenowych, a jednocześnie bliskość Nowego Jorku, czyli prasy, publiczności i potencjalnych inwestorów. Po pierwszym locie braci Wright lotnictwo wciąż było czymś niepewnym i eksperymentalnym. Samoloty wyglądały jak delikatne konstrukcje z drewna, drutu i płótna, a każdy start był po części testem techniki, a po części aktem odwagi. To właśnie na Hempstead Plains od 1909 roku zaczęły pojawiać się maszyny takich pionierów jak Glenn Curtiss. W kolejnych latach region stał się jednym z najważniejszych ośrodków wczesnego lotnictwa w Stanach Zjednoczonych. Pierwszym eksponatem w tej części jest Wright X-Wing Fizz, replika samolotu, którym Calbright Perry Rogers w 1911 roku jako pierwszy przeleciał przez Stany Zjednoczone. Maszyna wywodziła się z konstrukcji braci Wright i miała silnik o mocy zaledwie około 35 koni mechanicznych. Jej nazwa nie brzmi jednak technicznie, bo Wing Fizz był winogronowym napojem sponsora wyprawy. Rogers wystartował 17 września 1911 roku z Sheephead Bay w Brooklynie. Chciał zdobyć nagrodę $50,000 ufundowaną przez Williama Randolpha Hearsta za przelot od wybrzeża do wybrzeża w czasie krótszym niż 30 dni. Nie zdążył. Do Kalifornii dotarł po 49 dniach, ale i tak przeszedł do historii jako pierwszy człowiek, który przeleciał samolotem przez Stany Zjednoczone. Dziś brzmi to jak klasyczny przelot, ale w 1911 roku było to niemal wyprawa ekspedycyjna. Za samolotem jechał specjalny pociąg z mechanikami i częściami zamiennymi, a Rogers często nawigował, lecąc wzdłuż torów kolejowych. Po drodze wielokrotnie lądował, naprawiał maszynę i rozbijał ją w kolejnych wypadkach. Kolejny eksponat przenosi nas do Europy. Louis Blériot był francuskim inżynierem, przedsiębiorcą i pionierem lotnictwa. Zanim zajął się samolotami, dorobił się na produkcji reflektorów samochodowych, dzięki czemu mógł częściowo finansować własne eksperymenty lotnicze. Nie był jedynie pilotem, był konstruktorem, producentem i człowiekiem, który zrozumiał, że samolot może stać się produktem technicznym, a nie tylko jednorazowym eksperymentem. A oto główny bohater. Blériot typ 11. Jedna z najsłynniejszych konstrukcji pionierskiej epoki lotnictwa. To właśnie na takim samolocie Louis Blériot 25 lipca 1909 roku jako pierwszy przeleciał samolotem nad kanałem La Manche, startując z Francji i lądując w Anglii. Lot trwał zaledwie kilkadziesiąt minut, ale jego znaczenie było ogromne. Samolot przestał być wyłącznie maszyną do krótkich pokazów nad polem. Stał się pojazdem zdolnym przekraczać granice geograficzne. Type 11 był jednopłatem z silnikiem i śmigłem z przodu, a jego sylwetka bardziej przypominała późniejsze samoloty niż wiele wcześniejszych konstrukcji dwupłatowych. Był lekki, prosty i bardzo delikatny. Po sukcesie Blériota stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych maszyn swoich czasów i jednym z pierwszych samolotów produkowanych oraz sprzedawanych w większej liczbie egzemplarzy. Wracamy teraz do Long Island i do postaci Glenna Curtissa, jednego z najważniejszych rywali braci Wright. W przeciwieństwie do Wrightów, którzy zaczynali od rowerów i eksperymentów z szybowcami, Curtiss wywodził się mocno ze świata motocykli i silników spalinowych. Był znakomitym konstruktorem lekkich, mocnych silników, a w pionierskiej epoce lotnictwa było to równie ważne jak sama aerodynamika. To Henry Curtiss No. 1 Golden Flyer, replika samolotu Glenna Curtissa z 1909 roku. Właśnie taka maszyna wykonała pierwsze udane loty samolotowe na Hempstead Plains, w pobliżu dzisiejszej Minoli. Golden Flyer
powstał na zamówienie New York Aeronautic Society i kosztował $5000. Teren Hempstead Plains wybrano dlatego, że był płaski i otwarty i niemal pozbawiony drzew. Samolot miał zaledwie 25-konny silnik Curtissa i prędkość maksymalną około 70 km/h, ale jego znaczenie było znacznie większe niż osiągi. To od takich lotów Long Island zaczęła budować swoją pozycję jednego z ważnych miejsc amerykańskiej awiacji. Kolejną część muzeum otwiera Curtiss JN-4 Jenny, jeden z najbardziej znanych amerykańskich samolotów okresu I wojny światowej. Nie był to przede wszystkim samolot bojowy, lecz szkolny. To właśnie na takich maszynach tysiące amerykańskich pilotów uczyło się latać, gdy Stany Zjednoczone po wejściu do wojny musiały szybko rozbudować swoje lotnictwo. Jenny była prostym dwumiejscowym dwupłatowcem z drewnianą konstrukcją, płóciennym pokryciem i silnikiem Curtiss OX-5 o mocy około 90 koni mechanicznych. Jej prędkość maksymalna wynosiła około 110 km/h, ale nie osiągi były tu najważniejsze. Najważniejsze było to, że była maszyną szkolną, samolotem, na którym Ameryka uczyła się latać. Według muzeum był to pierwszy samolot należący do Charlesa Lindbergha. Lindbergh kupił go w 1923 roku za $500 i przez kolejne lata latał nim jako Barnstormer, czyli wędrowny pilot pokazowy. Obok Jenny znajduje się jeden z najważniejszych eksponatów tej części muzeum – Breeze Penguin z 1918 roku. Wygląda jak samolot, ale w założeniu nie miał latać. Był nielatającym trenażerem naziemnym, przeznaczonym do szkolenia przyszłych pilotów w kołowaniu i podstawowym operowaniu sterami. Jego skrzydła były zbyt krótkie, a 28-konny silnik zbyt słaby, aby maszyna mogła oderwać się od ziemi. Uczeń miał rozpędzić się po pasie, poczuć reakcję sterów i nauczyć się kontrolować maszynę przy prędkościach bliskich startowych, ale bez ryzyka prawdziwego lotu. Nazwa Penguin była więc bardzo trafna. Był to samolot, który miał skrzydła, ale nie potrafił latać. Co ciekawe, egzemplarz w Crate of Aviation Museum jest według muzeum jedynym zachowanym oryginałem tej konstrukcji. Kolejny eksponat to Thomas Moores S-4C Scout, znany pilotom jako Tommy. Był to jednomiejscowy samolot używany pod koniec I wojny światowej, przede wszystkim jako zaawansowany trenażer dla przyszłych pilotów myśliwskich. Po podstawowym szkoleniu na większych dwumiejscowych maszynach kandydat musiał nauczyć się latać samolotem bardziej zwrotnym, szybszym i znacznie bardziej wymagającym. Scout rozwijał prędkość około 150 km/h i miał sylwetkę małego myśliwca. Do prawdziwej walki był już jednak zbyt słaby w porównaniu z najnowszymi maszynami europejskimi. Jego znaczenie polegało więc głównie na szkoleniu. W tej części muzeum przechodzimy też od gotowych samolotów do ich zaplecza technicznego. Ekspozycja zatytułowana Mitchell Field Eastbourne 1917-1918 pokazuje warsztatową stronę narodzin lotnictwa wojskowego na Long Island. Widzimy drewniany szkielet płatowca, odsłonięty silnik, śmigło, żebra skrzydeł i części konstrukcyjne. To przypomnienie, że samoloty z okresu I wojny światowej były lekkimi, delikatnymi maszynami z drewna, płótna i stalowych linek, budowanymi oraz naprawianymi w dużej mierze ręcznie. Ace Biplane to niewielki jednoosobowy dwupłatowiec z 1918 roku. Nie miał być samolotem frontowym, lecz lekkim samolotem sportowym dla powojennego rynku. Miał 40-konny silnik Kane Ace Motor, osiągał około 130 km/h i był zdolny do akrobacji. Zbudowano jednak tylko kilka egzemplarzy, a ten w Cradle of Aviation Museum jest jedynym zachowanym. Najciekawsze jest to, że Ace przegrał nie tyle z problemami technicznymi, ile z ekonomią powojennego rynku. Po I wojnie światowej dostępne były tysiące tanich samolotów z demobilu, zwłaszcza Curtiss JN-4 Jenny.
W takiej sytuacji nowy lekki samolot cywilny miał bardzo trudny start. Kolejny obiekt ma bardzo intrygującą nazwę – Aerial Torpedo. Nie była to jednak torpeda lotnicza w dzisiejszym znaczeniu, czyli torpeda zrzucana z samolotu do wody. W tym przypadku chodziło o bezzałogowy samolot bombę, maszynę, która miała wystartować bez pilota, lecieć automatycznie i po określonym czasie zanurkować w cel z ładunkiem wybuchowym. Curtiss Sperry Aerial Torpedo powstał w czasie I wojny światowej jako część jednego z pierwszych amerykańskich programów broni kierowanej. Kluczową rolę odegrał tu Lawrence Sperry, pionier autopilota i stabilizacji żyroskopowej. Maszyna była wystrzeliwana ze specjalnego toru startowego na wózku, a jej lot miał być kontrolowany automatycznie. Program zakończono po I wojnie światowej, ale znaczenie tego obiektu jest duże. To jeden z najwcześniejszych przodków dzisiejszych pocisków manewrujących i bezzałogowych statków powietrznych. Przechodząc do galerii złotego wieku lotnictwa, mijamy silnik Curtiss OXX-2. Był to chłodzony cieczą silnik V8 z rodziny napędów Curtiss, rozwijanej w okresie I wojny światowej. Szczególnie ciekawy jest jego związek z lotnictwem morskim. Glenn Curtiss był jednym z pionierów hydroplanów i łodzi latających, a jego maszyny szkolne i patrolowe były używane przez marynarkę wojenną także w rejonie Long Island. Ten region był więc nie tylko miejscem lotnisk i szkół pilotażu, ale również zapleczem wczesnego lotnictwa morskiego. Galerię Złotego Wieku Lotnictwa otwiera Ryan NYP Spirit of St. Louis, a właściwie bardzo bliski krewny słynnej maszyny Lindbergha. Oryginalny samolot, którym Charles Lindbergh przeleciał przez Atlantyk, znajduje się dziś w Smithsonian National Air and Space Museum w Waszyngtonie. Egzemplarz w Cradle of Aviation Museum to Ryan Brougham z 1928 roku, zbudowany bardzo podobnie do oryginalnego Spirit of St. Louis. Muzeum opisuje go jako jedną z dwóch zachowanych oryginalnych, siostrzanych maszyn tego samolotu. Jego obecność tutaj nie jest przypadkowa. To właśnie z Roosevelt Field na Long Island Lindbergh wystartował 20 maja 1927 roku do samotnego lotu przez Atlantyk. Po ponad 33 godzinach lotu wylądował na lotnisku Le Bourget pod Paryżem, stając się jednym z największych bohaterów Złotego Wieku Lotnictwa. Konstrukcja samolotu była podporządkowana zasięgowi. Duży zbiornik paliwa umieszczono przed kokpitem. Lindbergh patrzył przez boczne okna albo korzystał z peryskopu. Drugim eksponatem jest Grumman F-3F2, jeden z najbardziej charakterystycznych amerykańskich myśliwców pokładowych lat 30. To samolot szczególny, bo stoi na granicy dwóch epok. Z jednej strony jest jeszcze klasycznym dwupłatowcem z otwartym kokpitem, z drugiej ma już mocny silnik gwiazdowy, chowany pod wozie i zwartą konstrukcję typową dla maszyn pokładowych Grummana. F-3F2 był uważany przez pilotów za bardzo zwrotny i przyjemny w pilotażu. Był też szczytowym osiągnięciem amerykańskiego myśliwca dwupłatowego. Jednocześnie zamykał tę linię rozwojową. Był ostatnim myśliwcem dwupłatowym produkowanym w Stanach Zjednoczonych. Już kilka lat później lotnictwo wojskowe niemal całkowicie przejdzie na szybkie jednopłaty. Trzecim eksponatem jest Brunner Winkle Bird, cywilny dwupłatowiec z 1929 roku. Po rekordowym locie Lindbergha Ameryka przeżywała prawdziwą fascynację lotnictwem. Powstawały nowe firmy, nowe szkoły latania i lekkie samoloty przeznaczone już nie dla wojska, ale dla prywatnych pilotów, instruktorów i lotów pokazowych. Bird Model A został zbudowany przez firmę Brunner Winkle Corporation w Glendale w Queens. Wykorzystywał 90-konny silnik Curtiss OX-5, tani i dobrze znany napęd z wojskowego demobilu po I wojnie światowej. Samolot miał opinię stabilnego i przyjemnego w pilotażu. Jego gruby górny płat dawał dobrą kontrolę przy małych prędkościach, a chłodnica pod kadłubem nadawała mu wygląd przypominający myśliwce Curtissa.
Z Byrdem wiążą się też ciekawe nazwiska. W 1929 roku Elinor Smith ustanowiła na takim samolocie kobiecy rekord długości lotu, a rok później Charles Lindbergh kupił Byrda, aby uczyć latać swoją żonę, Annie Morrow Lindbergh. Przedostatnim eksponatem w tej części wystawy jest Curtiss Robin C1 w wersji na pływakach. Barwy LIVCO Long Island Flying Company zdradzają, że mamy tu do czynienia z maszyną użytkową przeznaczoną nie do bicia rekordów, ale do codziennego latania, czarterów, lotów widokowych, szkolenia i lokalnej komunikacji. W przypadku Long Island wersja na pływakach miała szczególny sens. Wyspa była otoczona zatokami i przystaniami, więc woda mogła pełnić funkcję naturalnego lotniska. Teraz przechodzimy do jednego z najbardziej charakterystycznych samolotów w tej galerii. Grumana G-21 Goose. To dwusilnikowa amfibia zaprojektowana w Bethpage na Long Island pod koniec lat 30. Na pierwszy rzut oka wygląda trochę jak połączenie samolotu i łodzi. I dokładnie taka była jej funkcja. Goose mógł startować zarówno z lądu, jak i z wody, dzięki kadłubowi łodziowemu oraz chowanemu podwoziu. Początkowo nie był to samolot wojskowy, lecz luksusowa maszyna dla zamożnych klientów. Miał służyć biznesmenom i mieszkańcom Long Island, którzy chcieli szybko przemieszczać się między nadwodnymi posiadłościami a Nowym Jorkiem. Podczas II wojny światowej jego praktyczna konstrukcja okazała się bardzo przydatna również dla wojska. Używano go do transportu, łączności, patroli i zadań pomocniczych. Na koniec jeszcze jeden bardzo nietypowy obiekt. Peel Z-1 Glider Boat. To dwumiejscowy szybowiec wodny z 1929 roku, zbudowany w College Point w Queens. Nie miał silnika i nie startował jak zwykły samolot. Był holowany za motorówką, wznosił się nad wodę, a po zwolnieniu liny pilot szybował samodzielnie i lądował z powrotem na powierzchni wody. Peel Z-1 powstał w atmosferze lotniczej gorączki po locie Charlesa Lindbergha. Amerykanie chcieli latać, ale samoloty były drogie. Ten szybowiec miał być tańszą, rekreacyjną alternatywą, czymś pomiędzy sportem wodnym a lotnictwem. Kosztował $595, ale pojawił się w złym momencie. Wielki kryzys zakończył marzenia producenta o szerszej sprzedaży. Powstało tylko około 30 egzemplarzy, a ten w Cradle of Aviation Museum jest jedynym zachowanym. Galerię samolotów z okresu II wojny światowej otwiera Grumman TBM-3E Avenger. Duży, ciężki samolot torpedowo-bombowy US Navy. Avenger został zaprojektowany przez Grummana na Long Island jako TBF, ale zapotrzebowanie wojenne było tak ogromne, że dużą część produkcji przejęła Eastern Aircraft Division General Motors. Dlatego maszyny budowane przez General Motors nosiły oznaczenie TBM. Ten egzemplarz reprezentuje późną wersję TBM-3E z 1945 roku. Samolot miał 3-osobową załogę, mocny silnik Wright R2600 i mógł przenosić torpedę, bomby albo bomby głębinowe. Był jednym z największych samolotów pokładowych II wojny światowej. Jego nazwa Avenger, czyli Mściciel, nabrała szczególnego znaczenia, bo samolot został publicznie pokazany 7 grudnia 1941 roku w dniu ataku na Pearl Harbor. To także maszyna z ciekawym śladem biograficznym. Na Avengerze latał młody pilot marynarki George W. Bush, późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych. Wielu historyków lotnictwa uznaje Avengera za jeden z najważniejszych i najskuteczniejszych samolotów torpedowo-bombowych II wojny światowej. Przejdźmy teraz do dwóch kociaków Grummana. Pierwszy z nich to podwieszony Grumman F-4F-3 Wildcat, podstawowy myśliwiec pokładowy US Navy i US Marine Corps w pierwszej fazie wojny na Pacyfiku. Nie był tak zwrotny jak japoński Mitsubishi Zero, ale miał kilka cech, które dawały pilotom szansę przeżycia. Był solidny, odporny na uszkodzenia, dobrze uzbrojony i mógł startować z lotniskowców. To maszyna bitew takich jak Morze Koralowe, Midway czy Guadalcanal. Wildcat nie był idealny, ale w 1942 roku był tym, czym Amerykanie naprawdę dysponowali
i musieli nauczyć się walczyć nim przeciwko Mitsubishi Zero. Tu warto wspomnieć o taktyce Teach Wave, czyli zespołowym manewrze obronnym opracowanym przez Johna Teacha. Pomaga on Wildcatom kompensować przewagę zwrotności japońskich myśliwców. Dwa Wildcaty leciały równolegle, a gdy jeden z nich był atakowany od tyłu, oba skręcały ku sobie, przecinając swoje tory lotu. Zero, ścigając jednego z Amerykanów, wchodziło wtedy pod ogień drugiego. Była to prosta, ale bardzo skuteczna zasada. Nie próbować wygrać z Zero w pojedynku zwrotnościowym, tylko walczyć zespołowo. Drugi z kociaków to Grumman F6F5 Hellcat. Był większym, mocniejszym następcą Wildcata. Projektowano go z myślą o doświadczeniach pierwszych miesięcy wojny i konieczności skutecznej walki z Zero. Miał potężniejszy silnik Pratt & Whitney R2800, lepsze osiągi, mocne uzbrojenie, opancerzenie i bardzo solidną konstrukcję. Hellcat wszedł do działań operacyjnych na Pacyfiku w 1943 roku i szybko stał się dominującym myśliwcem pokładowym US Navy. Muzeum podaje, że F6F5 miał silnik o mocy 2000 koni mechanicznych, prędkość maksymalna około 375 mil na godzinę i składane skrzydła. Łącznie zbudowano 12 275 Hellcatów, a samolot uczestniczył w każdym dużym starciu wojny na Pacyfiku, od momentu wejścia do służby. Nad Hellcatem można zobaczyć jeszcze jeden ciekawy samolot, którego łatwo przeoczyć. Brewster F2A-2 Buffalo. To pełnowymiarowa replika myśliwca pokładowego US Navy. Buffalo był pierwszym jednopłatowym myśliwcem przyjętym do służby przez amerykańską marynarkę, ale jego kariera bojowa okazała się trudna i krótka. W momencie powstania był krokiem naprzód względem dwupłatowców, takich jak Grumman F3F, ale bardzo szybko został wyprzedzony przez nowsze konstrukcje, zwłaszcza przez Wildcata. W walkach na Pacyfiku i w Azji Południowo-Wschodniej Buffalo zdobył słabą reputację, szczególnie w starciach z japońskimi Zero. Warto jednak pamiętać, że w innych warunkach, np. w lotnictwie fińskim, ten sam typ potrafił osiągać znacznie lepsze wyniki. Kolejnym eksponatem jest Republic P-47N Thunderbolt. Ogromny jednomiejscowy myśliwiec zbudowany w Farmingdale na Long Island. To ważne, bo w tej galerii obok samolotów Grummana pojawia się druga wielka firma lotnicza z regionu – Republic Aviation. P-47 był jednym z najcięższych i najpotężniejszych myśliwców II wojny światowej. Napędza go silnik Pratt & Whitney R2800, a jego uzbrojenie stanowiło aż 8 karabinów maszynowych kalibru pół cala. Dzięki turbosprężarce samolot miał dobre osiągi na dużych wysokościach, ale szybko zasłynął również jako bardzo skuteczna maszyna myśliwsko-bombowa. Wersja P-47N powstała z myślą o wojnie na Pacyfiku. Potrzebny był myśliwiec o większym zasięgu, zdolny do dalekich lotów nad oceanem i eskortowania bombowców B-29. Thunderbolt nie był lekki ani elegancki. Piloci nazywali go Jack. Można to rozumieć jako nawiązanie do jego pękatej sylwetki. Tak znaczy po angielsku dzban, albo jako skrót od Juggernaut, czyli czegoś masywnego i trudnego do zatrzymania. Oba skojarzenia dobrze pasują do Thunderbolta. Był odporny, silnie uzbrojony i potrafił wrócić do bazy mimo ciężkich uszkodzeń. Pod sufitem wisi także Waco CG-4A, amerykański szybowiec transportowy z czasów II wojny światowej. Co ciekawe, nie miał silnika. Był holowany przez samolot transportowy, najczęściej C-47, a po odczepieniu szybował w stronę strefy lądowania za liniami przeciwnika. Mógł przewozić 13 żołnierzy, jeepa, lekkie działo albo zaopatrzenie. Szybowiec lądował cicho, ale był powolny, delikatny i bardzo narażony na ostrzał oraz przeszkody terenowe. Po odczepieniu od samolotu holującego pilot nie miał drugiej próby. Przechodząc dalej, mijamy obiekt, który bardzo wyraźnie sygnalizuje zmianę epoki po 1945 roku. To replika lub egzemplarz szkoleniowy nuklearnej bomby głębinowej MK-101. Broni przeznaczonej nie do klasycznego bombardowania celów lądowych,
ale do zwalczania okrętów podwodnych. Lotnictwo stało się częścią systemu odstraszania nuklearnego, walki z okrętami podwodnymi i globalnej rywalizacji zimnowojennej. Galerię odrzutowców otwiera Grumman F9F7 Cougar. Samolot, który dobrze pokazuje gwałtowną zmianę technologiczną po II wojnie światowej. Cougar był rozwinięciem wcześniejszego F9F Panther, pierwszego odrzutowego myśliwca Grummana. Panther miał jeszcze proste skrzydła, natomiast Cougar otrzymał skrzydła skośne, które pozwalały osiągać znacznie większe prędkości. Tłem tej konstrukcji była wojna koreańska i pojawienie się radzieckiego MiG-15. Marynarka wojenna USA potrzebowała szybkiego, nowocześniejszego myśliwca pokładowego. Cougar powstał więc w dużym pośpiechu, jako odpowiedź na nową generację odrzutowców. Do wojny koreańskiej wszedł jednak zbyt późno, aby odegrać w niej większą rolę. Tuż obok Cougara stoi Republic P-84B Thunderjet. Kolejny samolot bardzo mocno związany z Long Island. Zbudowała go firma Republic Aviation z Farmingdale, ta sama, która wcześniej stworzyła potężnego P-47 Thunderbolta. P-84 był próbą wejścia Republic w zupełnie nową epokę napędu odrzutowego. Pierwszy lot P-84 odbył się w 1946 roku, a wersja P-84B trafiła do jednostek w 1947 roku. Samolot miał jeszcze proste skrzydła, 6 karabinów maszynowych kalibru pół cala i silnik Allison J35. Był szybki jak na swoje czasy, ale wcześniejsze wersje Thunderjeta miały wiele problemów technicznych. Dopiero późniejsze odmiany stały się naprawdę skutecznymi samolotami myśliwsko-bombowymi, używanymi szeroko podczas wojny koreańskiej. Nad ekspozycją wisi Fairchild Republic T-46 Flight Demonstrator. Określenie Flight Demonstrator oznacza, że nie był to samolot seryjny, lecz maszyna zbudowana po to, aby sprawdzić w locie założenia nowego projektu. T-46 miał być lekkim odrzutowym samolotem szkolnym dla US Air Force i zastąpić starszy T-37 Tweed. Program zapowiadał się ambitnie, ale został anulowany w latach 80., zanim samolot wszedł do produkcji seryjnej. Tuż obok wiszą dwa kolejne ciekawe eksponaty firmy Gyrodyne ze St. James na Long Island. Pierwszy z nich to żółty Gyrodyne Model 2C, eksperymentalny śmigłowiec z 1952 roku. Zastosowano w nim dwa współosiowe przeciwbieżne wierniki, dzięki czemu maszyna nie potrzebowała klasycznego śmigła ogonowego. Był to największy śmigłowiec zbudowany na Long Island i demonstrator koncepcji, która później doprowadziła do znacznie bardziej niezwykłej konstrukcji. Obok znajduje się Gyrodyne QH-50C Dash, czyli bezzałogowy śmigłowiec US Navy, przeznaczony do zwalczania okrętów podwodnych. Skrót Dash oznacza Drone Anti-Submarine Helicopter. Maszyna miała startować z pokładu niszczyciela, lecieć zdalnie sterowana w rejonie wykrytego sonarem okrętu podwodnego i zrzucać torpedy akustyczne. To jeden z tych eksponatów, które pokazują, że historia dronów zaczęła się dużo wcześniej niż zwykle myślimy. Na koniec zostawiłem oczywiście najciekawsze eksponaty. Te szczególnie bliskie memu sercu, czyli część muzeum poświęcona przestrzeni kosmicznej. Przechodząc do tej części, muzeum najpierw przypomina, że historia astronautyki nie jest wyłącznie opowieścią o odległych ośrodkach NASA, ale ma także swoje lokalne związki z Long Island. W korytarzu widzimy informację o astronautce NASA Jasmine Moberly, która przez pewien czas mieszkała w tej okolicy i uczyła się w Baldwin High School. Mamy tu także kącik poświęcony programowi Artemis. W gablotce możemy znaleźć modele nowej architektury podboju kosmosu: SLS, Orion, Starship HLS. Apollo Saturn V wynosił cały zestaw potrzebny do lotu i do lądowania. W Artemis system jest bardziej rozdzielony. SLS wynosi załogę w Orionie, a lądownik Starship HLS ma przewieźć astronautów z orbity księżycowej na powierzchnię i z powrotem. Tuż obok znajduje się oryginalna opona promu kosmicznego.
Według opisu muzeum pochodzi ona z misji STS-126, która odbyła się w 2008 roku. Tutaj natomiast widzimy pionowy statecznik wahadłowca wraz ze sterem kierunkowym, czyli część ogonową, która stawała się ważna dopiero wtedy, gdy orbiter wracał z kosmosu do atmosfery. W próżni takie powierzchnie nie mają znaczenia, bo nie ma powietrza, które mogłoby na nie działać. Ale podczas powrotu na Ziemię prom kosmiczny zmieniał się w ogromny, bardzo szybki szybowiec. Statecznik pionowy stabilizował lot, a ster kierunkowy pomagał kontrolować orientację maszyny. Co ciekawe, w wahadłowcu ster ten mógł się także rozchylać i działać jako hamulec aerodynamiczny, pomagając wytracić energię przed lądowaniem. Dalej mamy fragment skrzydła wahadłowca, który był produkowany w latach 70. i 80. przez Grumana, a także pokaźnych rozmiarów model Space Shuttle. Zanim zobaczymy największe eksponaty galerii kosmicznej, muzeum pokazuje coś znacznie bardziej osobistego – codzienność astronautów. W jednej gablocie zgromadzono kosmiczne jedzenie, elementy ubioru, rękawice, hełm, odzież chłodzącą z systemem rurek, a także wyposażenie higieniczne i sprzęt do snu w nieważkości. Na Ziemi jedzenie, spanie czy korzystanie z toalety są czynnościami oczywistymi. W kosmosie każda z nich staje się problemem technicznym, który trzeba rozwiązać równie precyzyjnie jak lot po orbicie. Na uwagę zasługuje tutaj kombinezon Davida Scotta, astronauty misji Gemini 8, Apollo 9 i Apollo 15. Pozostając jeszcze przy kosmicznych kombinezonach, znajduje się też tutaj oryginalny kombinezon księżycowy Apollo A7L należący do Thomasa Stafforda, dowódcy misji Apollo 10. To szczególny eksponat, bo Apollo 10 był pełną próbą generalną przed pierwszym lądowaniem człowieka na Księżycu. Stafford, Eugene Cernan i John Young polecieli do Księżyca, weszli na orbitę księżycową i przetestowali moduł księżycowy w warunkach bardzo zbliżonych do tych, które kilka miesięcy później czekały Apollo 11. Kombinezon Stafforda wygląda dziś czysto. Nie ma na nim śladów księżycowego regolitu, jakie widzieliście na przykład na kombinezonie Jamesa Irwina za Apollo 15, który pokazywałem Wam w drugiej części mojej wizyty w Udvar-Hazy Center. Kombinezon Stafforda jest czysty, bo Apollo 10 nie lądował na Księżycu, ale właśnie dlatego jest ciekawy w inny sposób. To kombinezon człowieka, który znalazł się niezwykle blisko Księżyca, uczestnicząc w misji, bez której lądowanie Apollo 11 byłoby znacznie bardziej ryzykowne. Kiedy nagrywałem ten fragment w muzeum, od śmierci Thomasa Stafforda minął zaledwie rok. Ten eksponat działa więc jak bardzo osobiste przypomnienie o jednym z ludzi, którzy przygotowali drogę do pierwszego lądowania człowieka na Księżycu. W gablotach tej części wystawy mamy też pamiątki z czasów, kiedy Grumman budował moduły księżycowe. Muzeum pokazuje tutaj również ewolucję pomysłów na lądownik księżycowy oraz kombinezony do aktywności poza statkiem kosmicznym. To ważne, bo droga do Apollo nie była prosta. Zanim powstał ostateczny kształt modułu księżycowego i skafandra A7L, testowano różne koncepcje, rozwiązania techniczne i procedury pracy astronautów. Ciekawe jest to, że Apollo Lunar Module nie narodził się od razu w swojej znanej, kanciastej formie. Wczesne koncepcje często przypominały kapsuły albo małe rakiety, ale ostateczny LM nie musiał być aerodynamiczny ani wracać przez atmosferę. Miał działać wyłącznie w próżni i słabej grawitacji Księżyca. Ten obiekt wygląda zabawnie, ale pokazuje realny etap poszukiwań skafandra księżycowego. Inżynierowie rozważali nie tylko miękkie skafandry, podobne do późniejszego Apollo A7L, ale także twarde, kapsułowe konstrukcje, które miały lepiej chronić astronautę i zmniejszyć problemy z pracą w ciśnieniowym ubraniu. Ostatecznie taka koncepcja okazała się zbyt nieporęczna dla Apollo, ale dobrze pokazuje, że zanim powstał finalny skafander księżycowy, NASA i jej wykonawcy analizowali także bardzo odważne, dziś wręcz futurystyczne rozwiązania.
Rzeczywistym pierwowzorem pierwszego amerykańskiego skafandra kosmicznego był nie futurystyczny beczkowy projekt, lecz kombinezon ciśnieniowy US Navy Mark IV. NASA zmodyfikowała go dla programu Mercury, ponieważ astronauci mieli pozostawać wewnątrz kapsuły, a skafander miał chronić ich głównie w razie dekompresji. Dopiero Gemini i Apollo wymagały skafandrów zdolnych do pracy poza statkiem, a w przypadku Apollo także do chodzenia po Księżycu. W tej części znajduje się także kapsuła programu Mercury. Nie widziałem przy niej dokładnego opisu, więc nie będę jej identyfikował z pełną pewnością, ale wygląda na oryginalny obiekt testowy albo egzemplarz typu boilerplate, czyli kapsułę przeznaczoną do prób naziemnych, treningowych lub integracyjnych. A skoro jesteśmy przy kapsułach, mamy tu również makietę statku Gemini, którą można dokładnie obejrzeć, a nawet wejść do środka i przez chwilę poczuć się jak pierwsi astronauci. Jak widać, wnętrze kapsuły zostało odwzorowane z dużą starannością. Modele kapsuł tego typu są stałym elementem amerykańskich muzeów kosmicznych. Miały okazję już kilkukrotnie siedzieć w pojazdach Mercury i Gemini. W tej sekcji mamy jeszcze kilka innych ciekawych eksponatów, jak choćby silnik rakietowy Bell XLR-67. Nie jest to silnik słynnego Bella X-1. Ten wcześniejszy samolot rakietowy, na którym Chuck Yeager przekroczył barierę dźwięku, napędzał silnik Reaction Motors XLR-11. XLR-67 należy już do późniejszej, zimnowojennej historii napędu rakietowego. Był przeznaczony dla pocisku GAM-63 Rascal, naddźwiękowej broni powietrze-ziemia z głowicą jądrową. To ciekawy eksponat, bo pokazuje, jak doświadczenia z samolotami rakietowymi i napędem na paliwo ciekłe przechodziły w epokę pocisków kierowanych i strategii nuklearnej. Poruszając temat pocisków, warto pokazać jeszcze kilka z nich. Ten biały u góry to AGM-12C Bullpup, kierowany pocisk powietrze-ziemia, przeznaczony do precyzyjnego atakowania celów naziemnych. Muzeum podaje, że Bullpup został opracowany przez Martin Marietta, a Maxons Electronics był drugim dostawcą i później przejął całą produkcję. Wersja AGM-12C była większą od AGM-12B i mogła przenosić ładunek konwencjonalny o masie 1000 funtów albo głowicę jądrową. Ciekawy jest sposób naprowadzania. Bullpup nie był pociskiem typu odpal i zapomnij. Pilot musiał obserwować cel i pocisk, a następnie prowadzić go ręcznie za pomocą komend radiowych. Bullpupy były używane w późniejszej fazie wojny w Wietnamie, m.in. samolotów F-105 i F-4. Pomarańczowy pocisk to Maxons AQM-37A Target Missile, naddźwiękowy pocisk cel. Nie był przeznaczony do atakowania przeciwnika, lecz do symulowania zagrożeń podczas testów i szkolenia systemów rakietowych powietrze-powietrze oraz ziemia-powietrze. Pocisk mógł być odpalany z powietrza, ale miał też możliwości startu z wyrzutni lądowych lub okrętowych. AQM-37A miał silnik rakietowy na paliwo ciekłe i osiągał prędkość około 170 mil na godzinę. Co ciekawe, mógł generować obraz radarowy symulujący różne typy celów. To, co przypomina do złudzenia niemiecką V1, to Republic JB-2 Buzz Bomb, amerykańska kopia V1 opracowana po zdobyciu fragmentów niemieckiej broni. Podobnie jak V1, JB-2 miał prosty kadłub, krótkie skrzydła i charakterystyczny silnik pulsacyjny umieszczony nad kadłubem. Oznaczenie JB oznaczało Jet Bomb, czyli bombę odrzutową. Amerykanie planowali produkować ten pocisk na dużą skalę i rozważali jego użycie przeciwko Japonii. Ale wojna zakończyła się, zanim JB-2 wszedł do masowego użycia bojowego. Mimo to konstrukcja miała znaczenie jako jeden z etapów prowadzących do powojennych pocisków manewrujących.
Warto dodać, że nazwa bazy bomb pierwotnie odnosiła się do niemieckiej V1 i wynikała z charakterystycznego brzęcząco warczącego dźwięku silnika pulsacyjnego. Gdy dźwięk nagle milkł, oznaczało to, że pocisk wszedł w końcową fazę lotu i zaraz uderzy. Ta długa stalowa rakieta to Grumman XSS MN6 Rigel, eksperymentalny naddźwiękowy pocisk manewrujący US Navy z początku lat 50. Miał być odpalany z okrętów podwodnych i przenosić głowicę jądrową. Widać tu już zupełnie inną epokę niż przy Republic JB2. Tam mieliśmy amerykańską kopię niemieckiej V1, a tutaj pojawia się zimnowojenny projekt naddźwiękowej broni rakietowej. Rigel był napędzany silnikiem strumieniowym, czyli ramjetem. Taki silnik działa skutecznie dopiero przy dużej prędkości, dlatego pocisk najpierw musiał zostać rozpędzony przez rakietowy booster, a dopiero potem ramjet mógł przejąć dalszy lot. Projekt był bardzo ambitny, ale nie wszedł do służby. Okazał się zbyt skomplikowany, zwłaszcza jako broń dla okrętów podwodnych. Na koniec tej części zobaczmy Goddard A-Series Rocket, pełnowymiarową replikę rakiety Goddarda z 1935 roku. Goddard był jednym z ojców nowoczesnej techniki rakietowej. Już w 1926 roku wystrzelił pierwszą rakietę napędzaną paliwem ciekłym. W 2026 roku przypada 100. rocznica tego wydarzenia. W latach 30. Goddard rozwijał w Nowym Meksyku coraz bardziej zaawansowane konstrukcje. Rakiety serii A miały już sterowanie żyroskopowe, łopatki w strumieniu gazów wylotowych i system odzysku na spadochronie. To nie były jeszcze rakiety kosmiczne w dzisiejszym sensie, ale zawierały wiele idei, które później stały się podstawą nowoczesnej astronautyki. Największą atrakcją kosmicznej części Cradle of Aviation Museum jest bez wątpienia Grumman Lunar Module LM-13, oryginalny moduł księżycowy z programu Apollo. To właśnie tutaj lokalna historia Long Island łączy się bezpośrednio z jednym z największych osiągnięć w dziejach astronautyki. Firma Grumman, której zakłady znajdowały się w Bethpage, zbudowała moduły księżycowe Apollo, jedyne załogowe pojazdy zaprojektowane wyłącznie do lotu w przestrzeni kosmicznej i lądowania na innym ciele niebieskim. LM-13 miał być wykorzystany w jednej z późniejszych anulowanych misji programu Apollo. Najczęściej wskazuje się tu Apollo 18 lub Apollo 19. Do lotu jednak nigdy nie doszło. Po sukcesach Apollo 11, 12, 14, 15, 16 i 17 program został skrócony z powodów politycznych, budżetowych i zmiany priorytetów Stanów Zjednoczonych. Dlatego stojąc przed LM-13 patrzymy nie tylko na lądownik księżycowy, ale także na fragment historii alternatywnej, na misję, która mogła się odbyć, na kolejną załogę, która mogła pracować na powierzchni księżyca i na kolejne próbki, zdjęcia oraz odkrycia, których nigdy nie otrzymaliśmy. Moduł księżycowy był konstrukcją niezwykłą. Nie musiał wyglądać aerodynamicznie, bo nigdy nie miał latać w atmosferze. Każdy jego element podporządkowano funkcji: lądowaniu, startowi z powierzchni księżyca, podtrzymaniu życia astronautów i połączeniu z modułem dowodzenia na orbicie księżycowej. Dlatego jego kształt jest tak osobliwy. Bardziej przypomina maszynę zaprojektowaną do konkretnego środowiska niż klasyczny pojazd znany z lotnictwa. I właśnie w tym tkwi jego piękno. Ja na chwilę wyłączam kamerę i po prostu chłonę ten widok. W sąsiednim pomieszczeniu znajduje się LTA-1, czyli Lunar Test Article 1. Nie był to lądownik przeznaczony do lotu w kosmos, lecz testowy egzemplarz modułu księżycowego, używany na Ziemi podczas prac nad konstrukcją Apollo Lunar Module. Takie artykuły testowe pozwalały inżynierom sprawdzać montaż, integrację, układ elementów i problemy, które pojawiały się, zanim powstały właśnie egzemplarze lotne. Jeśli LM-13 jest symbolem misji, która nigdy nie poleciała, to LTA-1 jest symbolem pracy, dzięki której wcześniejsze misje mogły się udać. Pokazuje zaplecze programu Apollo, hale montażowe, techników, inżynierów, procedury i tysiące drobnych decyzji konstrukcyjnych. To właśnie tutaj szczególnie dobrze widać rolę Grummana z Long Island, firmy, która musiała zbudować pojazd inny niż wszystko, co wcześniej latało.
Moduł księżycowy nie miał być samolotem, nie musiał być aerodynamiczny i nie miał wracać na Ziemię. Miał działać w próżni, w słabej grawitacji Księżyca i dać 2 astronautom szansę bezpiecznego lądowania oraz powrotu na orbitę. Moduł księżycowy Apollo został uznany za historyczny kamień milowy przez najważniejsze organizacje inżynierskie IEEE, ASME i ASM. Oznacza to, że LM był przełomowy nie tylko jako pojazd kosmiczny, ale także jako osiągnięcie elektroniki, komputerów, mechaniki i inżynierii materiałowej. To bardzo dobrze oddaje jego znaczenie. Był jednym z najbardziej niezwykłych systemów technicznych XX wieku, a świadczą o tym te oto tablice. W tym pomieszczeniu znajduje się także silnik modułu księżycowego. Po wyglądzie można przypuszczać, że jest to silnik członu wznoszącego, czyli ten, który miał najważniejsze zadanie po zakończeniu pobytu astronautów na powierzchni Księżyca. Oderwać kabinę od członu lądującego i wynieść ją z powrotem na orbitę księżycową. Moduł księżycowy miał 2 główne silniki. Większy silnik członu opadającego służył do hamowania i lądowania. Silnik członu wznoszącego był mniejszy, ale jego rola była jeszcze bardziej krytyczna. Jeśli nie zadziałałby po pobycie na Księżycu, astronauci nie mieliby jak wrócić do modułu dowodzenia. Dlatego projektowano go możliwie prosto i niezawodnie, z paliwami hipergolicznymi, które zapalały się samoczynnie po zetknięciu paliwa z utleniaczem. Uwagę przykuwają także tablice z autografami osób pracujących nad konkretnymi modułami księżycowymi. To naprawdę bezcenne eksponaty, bo przypominają, że za każdym numerem LM stali konkretnie ludzie, inżynierowie, technicy, monterzy i kontrolerzy jakości. Trzecim niezwykłym eksponatem w tej części muzeum jest Rockwell Command Module 002, testowy moduł dowodzenia programu Apollo. Po lądowniku LM-13 i testowym LTA-1 widzimy tutaj kolejną kluczową część architektury Apollo. Kapsułę, w której astronauci startowali, lecieli w stronę Księżyca i wracali na Ziemię. Moduł księżycowy miał lądować na Srebrnym Globie, ale to właśnie moduł dowodzenia musiał przetrwać wejście w ziemską atmosferę i bezpiecznie sprowadzić załogę do domu. CM-002 nie był kapsułą z misji księżycowej, lecz prawdziwym egzemplarzem testowym. W styczniu 1966 roku wykorzystano go w próbie systemu ratunkowego Apollo na rakiecie Little Joe 2. Podczas testu rakieta celowa zaczęła tracić stabilność, a system ucieczkowy musiał odciągnąć moduł dowodzenia od zagrożenia. Test skończył się twardym lądowaniem na pustyni, ale potwierdził coś najważniejszego. W sytuacji awaryjnej kapsuła mogła chronić astronautów. Obok widać spadochrony, które według muzeum poleciały na Księżyc i wróciły na Ziemię w misji Apollo 15. Drobny, ale bardzo mocny ślad prawdziwego lotu księżycowego. Czy będzie deser?
Oczywiście. Jest nim Grumman Lunar Module Simulator. To nie jest zwykła makieta lądownika, lecz pełnowymiarowy symulator misji modułu księżycowego, używany w Kennedy Space Center w latach 1968-1972 do szkolenia astronautów Apollo. W takim urządzeniu załogi mogły ćwiczyć procedury lądowania, pracę w kabinie, reagowanie na awarie i całe sekwencje misji, zanim znalazły się nad prawdziwą powierzchnią Księżyca. Symulator miał kabinę odpowiadającą członowi wznoszącemu, LM, stanowisko operatora, komputery oraz system projekcji obrazu. Szczególnie ciekawe jest to, że widok za oknami nie był generowany cyfrowo tak jak dziś. Kamera filmowała fizyczny model powierzchni Księżyca, a obraz był wyświetlany przed oknami kabiny. Dzięki temu astronauci mogli mieć wrażenie, że naprawdę schodzą nad księżycowy teren. Instruktorzy mogli wprowadzić awarię, zmieniać przebieg symulacji i sprawdzać, jak załoga poradzi sobie w sytuacjach krytycznych. To konsola operatorska symulatoru modułu księżycowego. Służyła instruktorom do prowadzenia treningu, monitorowania parametrów, komunikacji z załogą i wprowadzania awarii. Dzięki takim stanowiskom astronauci mogli ćwiczyć nie tylko normalne procedury, ale także sytuacje krytyczne, problemy z systemami, błędy wskazania, zakłócenia łączności czy konieczność przerwania lądowania. Cradle of Aviation Museum nie jest największym muzeum lotniczo-kosmicznym w Stanach Zjednoczonych, ale ma coś, czego nie da się łatwo zastąpić skalą. Bardzo wyraźną opowieść. Pokazuje, jak z lokalnego krajobrazu Long Island, z równin Hempstead, małych lotnisk, warsztatów, fabryk oraz zakładów Grummana i Republic wyrasta historia prowadząca od najprostszych marzeń o lataniu, aż do lądowania człowieka na Księżycu. Zaczęliśmy od balonów, latawców i szybowców, czyli od epoki, w której człowiek dopiero uczył się rozumieć powietrze. Potem pojawiły się pierwsze samoloty, złoty wiek lotnictwa, wojna, odrzutowce, pociski kierowane i wreszcie astronautyka. W tej sekwencji szczególnie mocno wybrzmiera rola Long Island, jako miejsca, które nie tylko obserwowało historię lotnictwa, ale aktywnie ją współtworzyło. To historia o tym, jak lokalna kultura inżynierska może stać się częścią globalnej historii eksploracji. Bo droga na Księżyc nie zaczęła się dopiero na wyrzutni Saturna V. Zaczęła się znacznie wcześniej, w warsztatach, na trawiastych lotniskach, w halach montażowych i w głowach ludzi, którzy najpierw musieli nauczyć się latać nad ziemią, zanim człowiek mógł polecieć ku innemu światu. Dziękuję za oglądanie. Już niedługo zabiorę Was w kolejne ciekawe miejsca związane z historią lotnictwa i podboju kosmosu. Cześć!